Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek i w tym roku prowadzę spotkania na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wszystkie spotkania do konkursu krótkometrażowego, a dzisiaj moimi gośćmi są Tomasz Wolski i Anna Gawlita, czyli reżyser i producentka filmu Problem. Zapraszam na spotkanie, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że chociaż w takiej formie mamy okazję porozmawiać o tym filmie. Jako że te spotkania mają taką formułę, że są krótkie jak filmy krótkometrażowe, to right to the point, że tak powiem, czyli od razu zaczynamy. Co Was przykuło w tej historii, że postanowiliście poświęcić czas, energię, przestrzeń, roboczo godziny właśnie, żeby opowiedzieć o tym problemie? Musi Ania opowiedzieć, bo to Ania mi podsunęła to opowiadanie. Jest taka świetna książka Michała Olszewskiego, pisarza, który jest również redaktorem naczelnym oddziału Gazety Wyborczej w Krakowie. Napisał taką książkę, powieść #Upały kilka lat temu, którą ja zresztą mam takie marzenie od kilku lat, żeby ją spróbować przenieść na ekran, tylko jeszcze nie znalazłam reżysera. Cały czas się uśmiecham do Tomka, ale... Pokazuję na lewą stronę ekranu. Ale w tej dużej formie literackiej, w Upałach, jest właśnie takie opowiadanie, które jest zatytułowane Koszty. Ono się wpisuje jakby w dramaturgię, w narrację całej tej historii upałów, natomiast no, jest jakby zamkniętą opowieścią, inspirowaną wydarzeniami autentycznymi, które Michał gdzieś w swojej pracy dziennikarskiej zresearchował. No i włączył do swojej książki i ponieważ to był taki okres, gdzie tam szukał właśnie pomysłów na krótkie formy filmowe, po przeczytaniu tego mu podsunęłam i jakoś tak poszło. No to Tomku, jak to z Twojej perspektywy wyglądało? Bo pamiętam z naszej rozmowy, bo my już mieliśmy okazję we dwójkę rozmawiać krótko o tym filmie, kiedy był pokazywany na krakowskim festiwalu filmowym. Słowo klucz to jest długie ujęcie, więc to jest chyba trochę też to, prawda? Że tak Ci podsunę coś, o co chcę zapytać. Może iść dalej, to odpowiedz od razu całość. Nie, tak łatwo nie będzie. Ja się przymierzałem i szukałem takiego opowiadania, takiej historii, którą dałoby się opowiedzieć właśnie w tej formie, w taki formalny sposób, czyli właśnie w jednym ujęciu. Ponieważ tam jeden rajcuje, jakby to jest bardzo skomplikowane, jest to duże wyzwanie. Ja czytając miała świadomość tego i gdzieś pewnie z tyłu głowy to u niej było i to natychmiast podsunęła. No i oczywiście, że to nie jest tylko to, znaczy to nie jest tylko to, że to jest jedna rzecz, że myślałem pod kątem technicznym a propos tego opowiadania, tylko no jest to opowieść o czymś ważnym, znaczy jest to opowieść o tym, jak właściwie my się odnosimy do śmierci, jak ona się troszkę zbanalizowała z jednej strony, a z drugiej strony jak trudno się odnieść w takiej sytuacji do śmierci, bo właściwie co jako świadkowie możemy zrobić. Jest jakiś dyskomfort tej sytuacji. Tu ktoś leży, umiera, a my przechodzimy, mamy swoje problemy właśnie tytułowe, mamy swoje sprawy no i co? Tam coś się kończy niezwykle ważnego. A my tak obchodzimy to, bo trzeba zrobić zakupy i tak dalej. I jakby ten kontrast wydawał mi się niezwykle ciekawy no i po prostu filmowo godny opowiedzenia. Chciałabym też zapytać o wyzwanie, jakim jest w ogóle realizacja takiego filmu, bo mamy tutaj tą zamkniętą przestrzeń podwórka, mamy pewną choreografię ruchów aktorów i też choreografię samego operatora, który za tym podąża, którym nie jesteś w tym wypadku Ty, tylko Wojciech Staroń. Więc chciałabym, żebyście troszeczkę też opowiedzieli o tym, jak właściwie przygotować ten setup, to miejsce do tego, żeby udało się to zrealizować w takiej, a nie innej formie. Ja bym poszła, jeżeli mogę. Możesz. Ja bym poszła trochę głębiej nawet, bo to jest problem jakby systemowy z realizacją filmów krótkometrażowych w Polsce, ponieważ nie mamy tak naprawdę zbyt wielu możliwości. Jest Studio Munka, które może reprezentować osoby, absolwentów w zasadzie z jednym filmem od razu po studiach i tyle, plus ograniczenia wiekowe. Polski Instytut nie wspiera krótkometrażowych fabuł, więc w zasadzie jeżeli ktoś nie zrobi w szkole albo w MUK-u, no to już nie ma takiej możliwości, więc jakby to było dla nas też wyzwaniem, żeby znaleźć taki projekt, który moglibyśmy zrobić własnym sumptem,
z jakimś finansowaniem jeszcze Łódzkiej Szkoły Filmowej, ponieważ Tomek jest doktorantem, więc otrzymaliśmy wsparcie w formie grantu. Natomiast no, filmy dokumentalne w Polsce, filmy krótkometrażowe w Polsce faktycznie nie funkcjonują poza tym jakimś oficjalnym systemem. I wydaje mi się, że to jest jakiś problem, na który warto zwrócić uwagę. Słowo problem jakby będzie się tutaj pojawiało dużo razy. Chcemy reklamować film. Tak, więc to taki początek. A tylko zanim Tomek opowie o całości, kręciliśmy ten film bardzo blisko swojej pracowni. Mieszkamy i pracujemy na Mokotowie. Przy ulicy Różanej mamy pracownię, biuro, montażownię, studio. Zapraszamy w razie problemów technicznych, rozmów. I tu na podwórku, na takim dziedzińcu, dosłownie w 3 dni, z czego 2 dni strasznie padało, udało nam się nakręcić ten film. 2 dni. Mieliśmy 2 dni. Znaczy to jest to, co Ania mówi, to jest jednocześnie sprzeczność, dlatego że jak się nie ma pieniędzy, to się nie wymyśla tak skomplikowanej choreografii, takiego sposobu opowiadania. Z 11 aktorami, z 2 dzieci, jednym zupełnie małym, jeszcze z psem. No po prostu nie da rady. To znaczy taka świadomość, to mi to dochodziło w trakcie realizacji, że właściwie taką scenę się robi w profesjonalnych warunkach 5 dni. Myśmy mieli 2 dni, łącznie 2 dni zdjęciowe, z czego właśnie 1 dzień padało, więc tu jesteśmy teraz w pracowni, w której robiliśmy próby, które były bardzo ograniczone i następnego dnia dopiero zaczęliśmy tak naprawdę pracować na zewnątrz. Po drugiej tutaj za ścianą jest to podwórko, na którym kręciliśmy, ale to też opowiada, w jaki sposób kombinowaliśmy. Znaczy blisko, wykorzystując własny zasób, własne możliwości lokalowe, techniczne i tak dalej, eliminując 1000 osób ekipy, która wydała mi się zbędna, tym bardziej przy takiej realizacji bardzo niskobudżetowej. No a jeżeli chodzi o samą pracę, no to było takie moje myślenie, ponieważ ja oczywiście też pracuję jako operator, a tutaj nie chciałem, zaprosiłem Wojtka i go poprosiłem, czy on na takie szaleństwo by się zgodził i on się zgodził. Ale ja też myślałem cały czas o tym projekcie i tej opowieści pod kątem filmowym i jak to opowiadać i rozrysowywałem sobie nawet taki storyboard, przygotowałem, który potem się modyfikował, bo to jest fantastyczne, że jak się coś sobie wymyślę siedząc w fotelu, to potem na planie czy w przygotowaniach się zderzam z operatorem, który ma inne pomysły albo rozwija to, co ja zaproponowałem. Znaczy wiedziałem, że ja muszę się maksymalnie przygotować, wymyślić sobie tą choreografię w głowie, rozrysować, potem przejść z Wojtkiem, potem z aktorami. To jest cały proces takiego ustawiania pojedynczych fragmentami. No i powiem szczerze, to było na tyle skomplikowane, z czego sobie nie zdawałem w gruncie rzeczy sprawy, żeby te 15 minut w tym jednym ujęciu z 11 aktorami zrobić, że właściwie udało nam się całościowo nagrać to ujęcie tylko 2 razy. Z czego... Wyprzedziłeś moje pytanie, bo to było moje pytanie, ile było podejść, a to faktycznie 2 razy całość to nie jest dużo. No nie dużo, ja myślałem, że uda się więcej, ale z racji tego, że mieliśmy pecha związanego z pogodą, to właściwie nam jeden cały dzień najważniejszej pracy, czyli właśnie tego ustawiania odpadł. Więc zaczęliśmy od rana, znaczy tam technicznie zrobiliśmy tak w jakimś sensie byle jak, tak żeby zobaczyć sobie potem na ekranie, jak to wygląda i dzięki temu mogliśmy wprowadzić pewne poprawki, bo zdynamizować tą opowieść, bo były momenty takie, które były zbyt statyczne i miałem wrażenie, że się niewiele dzieje i wypadają z rytmu. To po prostu mieliśmy tak naprawdę w gruncie rzeczy 1 dzień i z tych 2 ujęć jedno się właściwie technicznie moim zdaniem nie nadawało, bo już się zrobiło ciemno. To znaczy jak zaczęliśmy robić, było jeszcze jasno, a potem nastąpił zmierzch i już właściwie końcówka ujęcia była tak ciemna, że tam nic nie było widać. Więc właściwie mieliśmy tylko 1 ujęcie, co jeżeli chodzi o wybór ujęć nam ułatwiło sprawę.
No tak, to tak. Ale tak jak słucham tej waszej opowieści o pracy nad tym filmem, to trochę brzmi tak, jakbyście byli właściwie w drodze z filmem dokumentalnym, a niekoniecznie fabularnym. Czy to jest tak, że was właściwie bardziej jednak ciągnie, i zacytuję to słowo, dawno nie słyszałam słowa, rajcuje jednak dalej dokument i staracie się przenosić to do kina fabularnego? Jak to jest z tym napięciem między tymi dwoma właściwie niby oddzielonymi od siebie światami, ale tak naprawdę w tej opowieści wynika, że one jednak cały czas są właściwie jeden na drugi nałożone. Jak to jest? No wiesz, no to jest chyba tak, że się po prostu korzysta, nie? Znaczy, że w ogóle moim całym takim nadrzędnym zamysłem, jak myślałem o tej historii, o realizacji, było to, żeby to było jak najbardziej dokumentalne. To znaczy aktorzy, ja daję dużą swobodę aktorom, pracujemy, wymyślamy, ale nie trzymam się dialogów. Bardzo się cieszę, jak aktorzy zmieniają, jak się pojawiają przypadkowe rzeczy, przypadkowe błędy, bo one nadają prawdy temu wszystkiemu. I to jest bardzo ciekawe, znaczy mnie to właśnie tak jak nazwałaś, to rajcuje, to znaczy rajcuje mnie takie zderzenie, w tym wypadku, zderzenie takiego skomplikowanego opowiadania kamerą, które właściwie musi być ustawione dokładnie z tego miejsca w to miejsce, bo jak się ta układanka sypnie w pewnym momencie, no to potem już to ona nie ma sensu. Takie zderzenie tego, takiego wymyślonego skrupulatnie zamysłu formalnego właśnie z takim dokumentalnym podejściem. Dlatego zaprosiłem Wojtka Staronia, który jest reżyserem i operatorem filmów dokumentalnych, dlatego że wiedziałem, że Wojtek będzie reagował tak jak w filmie dokumentalnym, że to nie będzie tak, że zatrzymujemy ujęcie, bo wymyśliliśmy inaczej, tylko że Wojtek będzie ratował to w jakimś sensie, tak? Jak pojawi się coś nieoczekiwanego, to on będzie po prostu patrzył, co się dzieje i inaczej stanie, inaczej sfilmuje, albo coś wymyśli w trakcie, co też było fantastyczne. Więc jakby ta przypadkowość, miałem wrażenie, że i ta dokumentalność może dać takiego no jakieś życie w tą opowieść. Żeby to nie było takie ustawione od początku, każdy mówi to jedno, dwa zdania, znika, potem następny. No tak, no taki był taki generalny zamysł, to gdzieś się tam miesza ta dokumentalność z fabularnością. Jasne, szczególnie, że to jest takie wydarzenie też właściwie, nie? Cały ten proces, który tutaj 15 minut trwa w czasie rzeczywistym, 15 minut widzimy, to wszystko się ze sobą niesamowicie styka. Chciałabym jeszcze, zmierzając już powoli do końca, chciałabym was zapytać o coś, co mnie niesamowicie przykuło, jak ten film oglądałam teraz, czyli o postaci medyków, którzy tam rzucają takie teksty pod tytułem "To jeszcze raz dla publiki". Mamy takie poczucie, że to jest bardzo takie odhumanizowane właściwie, z czym mamy tutaj do czynienia. No ale kiedy się patrzy na ten film dzisiaj, to trochę mamy inny klimat, że tak powiem, w innej jesteśmy rzeczywistości. Więc się zastanawiam, jak wy na to patrzycie teraz z perspektywy czasu. Czy ten film jakby zderza się waszym zdaniem z tym, jak ten nasz wspaniały, cudowny 2020 rok na nas wpływa? Jak wy na to patrzycie? Wiesz co, znaczy ja przede wszystkim uważam, że to nie jest odhumanizowane. Znaczy nam się może wydaje, że jest odhumanizowany. Ja konsultowałem, odbyłem bardzo długie rozmowy z ratownikiem z Krakowa i on mi o tym powiedział. To znaczy oni robią coś takiego, że kiedy widzą, że ludzie stoją z telefonami i filmują, co się wydarza też u nas w filmie, to oni mając doświadczenia, wiedzą, że muszą zrobić coś nadto niż normalnie by zrobili. To znaczy normalnie zdarza się, że po prostu człowieka nie ratują, bo to jest bez sensu. Tak? Znaczy już widzą, że albo nic nie zrobią, bo człowiek już nie żyje, ale robią to pod publikę, żeby potem nie poszło do prasy, żeby nie mieli problemu, że oni nic nie zrobili. Przyjechali i nie próbowali ratować. Więc on powiedział, że właśnie robią pod publikę. Ja to wykorzystałem, tego w ogóle w zamyśle w scenariuszu nie było, ale po tej rozmowie ja to dodałem. A jak to się ma do teraz, no dużo rzeczy się robi pod publikę, mam wrażenie, teraz jeśli chodzi o kwestie medyczne i myślę, że tutaj można chyba skończyć temat, bo myślę, że byśmy to musieli ciągnąć dużo dłużej i więcej. Jasne, ale chcemy się zmieścić w 15-minutowym jednym ujęciu, nad czym bardzo pracuję i nawet mam tutaj, nie wiem, czy mieliście też zegarek, upływający czas, ile trwa ta sytuacja, to zdarzenie, które filmowaliście. Pewnie tak, nie? 14, a czy mieliśmy podczas realizacji? Tak. Nie. Ja sobie sprawdzałem to potem
przy tym testowym ujęciu w nocy, które zrobiłem, to sobie zerkałem, jak to wygląda czasowo, ale ja nie zakładałem, że to będzie 15 minut. Znaczy, to była też otwartość, zobaczymy, co nam wyjdzie. Jeżeli jakby są dzieci na przykład, gdzie tam akurat zagrała nasza Łucja, córka, to jest jakaś też przypadkowość, której nie jesteś w stanie do końca przewidzieć. Nie? Czasami będzie wolniej, czasami szybciej, zejdzie z tego trzepaka troszkę, wisząc tam dłużej, a czasami szybciej, bo już nie wytrzymuje, więc jakby to są rzeczy, które się nie da przewidzieć, nie da się obliczyć. A 15 minut wyszło, no to zaakceptowaliśmy. No. Super, bardzo dziękuję. 15 minut wyszło również tutaj naszej rozmowy. Bardzo dziękuję, to była super ciekawa, choć krótka rozmowa jednak o tym, że kino fabularne i kino dokumentalne jednak są tak mocno ze sobą związane tym, że wszystko może się przytrafić, że tak powiem, cytując klasyka. Więc bardzo Wam dziękuję. Spotkamy się albo w Waszej pracowni, albo w jakichś innych okolicznościach przyrody. Przede wszystkim życzę Wam dużo zdrowia od nas na festiwalu. I trzymam kciuki za konkurs filmów krótkometrażowych. Nawzajem dziękujemy. Dzięki, cześć.